Razem z Mają Błoszczowską wyglądamy trochę jak rodzeństwo, co? A jak? W tych czapkach. Słuchaj, Fajnie. no, jesteśmy rodzeństwem olimpijskim, więc to akurat O, proszę. bardzo trafnie powiedziałeś. A czapeczka jest bardzo zgrabna. To jest mój prezent mikołajkowy, który właśnie do mnie dotarł, więc bardzo dziękuję. No właśnie. Moi drodzy, witamy Was serdecznie na naszym Power Walku, spacerze, na który zapraszamy Was razem z Mają Błoszczowską. Jest to wydanie specjalne Power Walka, krok po kroku do dobrostanu, w którym kierunku idziemy razem z Multilife. I bardzo się cieszę, Maja, że się spotykamy i pospacerujemy sobie razem dzisiaj, bo po pierwsze temat mamy bardzo fajny, ciekawy, o wartościach i przekonaniach. Myślę, że Was to zainteresuje. A druga rzecz jest taka, że my dawno się nie widzieliśmy. To prawda. No właśnie, mamy Więc nowy Power rok. Walk łączy, ja przy okazji podziwiam profesjonalizm Mateusza. Słuchajcie, chcielibyście zobaczyć jego, jak to, stick to się nazywa, jest profesjonalny gimbal ze światłem, z Wyposażeni jesteśmy, to już milionem jest guzików, które nie wiem co robią, ale wierzę, że umiesz je obsługiwać. I nie wybuchniemy. Dobra, wracamy na tory. No właśnie. Moi drodzy, pozdrawiamy Was serdecznie i już zaczynamy, ale najpierw chciałem odświeżyć trochę naszą znajomość i także może powiedzieć wszystkim, czym Ty się teraz, Maja, zajmujesz? No bo wszyscy Cię znamy ze startów olimpijskich, zdobywania medali na Mistrzostwach Świata i Europy, Pucharach Świata. A co Ci zajmuje dzisiaj tak dużo czasu? Tak, wiesz co, moja mama mówi, że ja nie pracuję. Pozdrawiam moją mamę. Natomiast tak naprawdę nie mam mnie cały czas w domu. Bardzo dużo podróżuję z różnych okazji. Pierwszą taką priorytetową okazją to jest praca w Komisji Zawodniczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, której jestem wiceprzewodniczącą. Jednocześnie jestem w Komisji Zawodniczej Światowej Agencji Antydopingowej i to oprócz tego w wielu różnych innych komisjach i to wymaga dużo więcej pracy niż się spodziewałam na początku, więc bym powiedziała, że zajmuje to taką 1/4 mojego roku. Okay. Ale jest to oczywiście bardzo wdzięczna rola i idealistyczne zadanie. Od jak dawna się tym zajmujesz? Od Tokio. Zostałam wybrana do komisji na Igrzyskach w Tokio i... To już dobre 4 lata. Szybko czas leci, bardzo szybko czas leci. I kolejne 4 Ale lata z tego, co dużo zrobiliśmy wiemy. I dużo się dzieje. Bardzo fajne programy dla sportowców, więc daje mi to dużo takiej satysfakcji. Robię także sporo eventów, z jednej strony dla moich sponsorów, z którymi cały czas jestem, firm rowerowych i są to przeróżne eventy, czy promocyjne, czy jazdy z amatorami 2 kółek, tak będzie chyba najlepiej, jak powiem. Fajnie. Także współpracuję z Fundacją Feniks, która wspiera dzieciaki na całym świecie, zarówno na poziomie szkolnym, jak i zawodników już wchodzących w ten profesjonalny sport, jak i zawodników już startujących na Igrzyskach Olimpijskich i mamy tam masę różnych programów, więc cieszę się bardzo, bo to także daje mi dużo satysfakcji. Oraz robię eventy, to już czysto komercyjne eventy dla firm, czy to wyjazdy rowerowe, które lubię najbardziej, bo mogę zabrać ludzi w moje tereny, na przykład Góry Izerskie na rowerach elektrycznych, czy wykłady motywacyjne. I to jest, powiedzmy, taka moja praca najbardziej czysto zarobkowa, o tak, a nie związana ze sportem, z pasją, choć też daje mi bardzo dużo satysfakcji, bo poznaję nowych ludzi, dzielę się swoim doświadczeniem, widzę, że jest bardzo fajny feedback tego, więc jeżeli kogoś mogę zmotywować swoją historią, tym, czego mnie sport nauczył, no to zawsze daje mi to dla mnie samej dużo, no właśnie takiej satysfakcji z tego, co robię. No, sport nas bardzo dużo nauczył. To jest w ogóle coś niesamowitego, ile nawet teraz po zakończeniu takiej zawodniczej kariery i słyszę to, i widzę to po Tobie, ale też i po sobie, ile wynieśliśmy do życia, ile możemy też trochę podzielić się z innymi różnymi ciekawostkami. Między innymi, no właśnie, taki jest temat dzisiejszego Power Walka, a mianowicie wartości. Wartości i nasze przekonania. My ze sportu bardzo dużo wartości wynieśliśmy, co nie? Tak, absolutnie tak. I one nam, myślę, że też do dzisiaj towarzyszą. Też to czujesz? Też to widzisz? Zdecydowanie tak, tym bardziej, że jak pytasz o wartości, to mi przychodzi do głowy pierwsza wartość, którą
wyniosłam od swojego trenera, która absolutnie nie tyczy się sportu, tylko tyczy się życia generalnie. Świętej pamięci Marek Galiński powiedział do mnie kiedyś, no w sumie to tak wyszło w trakcie rozmowy, jak on mi pomagał za darmo, nic ode mnie nie chciał. Ja mówię, no ale jak pracujesz, poświęcasz czas, ja ci zapłacę. A on, nie, ja nie chcę, ja uważam, że dobro wraca, zobacz jak fajnie, ja teraz pomogę tobie, ty pomożesz kiedyś mi. No to może taka trochę wymiana przysług, więc no, jednak gdzieś ta forma zapłaty, powiedzmy, teoretycznie jest. Natomiast to dobro wraca chyba wtedy, kiedy właśnie nie myślimy o tym, żeby ono miało do nas wrócić. Tak. A przede wszystkim no, to przesłanie, w tym przesłaniu chodziło o to, żeby być po prostu dobrym człowiekiem dla innych. I tym się w życiu kieruję. I nie mówię, że tutaj mamy poświęcać swoje życie dla innych, absolutnie nie. Natomiast żyć tak, żeby innych nie krzywdzić, jeżeli możemy komuś pomóc, to pomagać bezinteresownie, a wtedy właśnie wierzę, że to dobro do nas w którymś momencie wróci. I no, ja na swoim życiu przekonałam się, że faktycznie tak jest. Może nie zawsze on wraca, ale w tych momentach, kiedy wraca, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Ja też się pod tym podpisuję, zresztą uwielbiam powiedzenie świętej pamięci profesora Bartoszewskiego, który mówił, warto być przyzwoitym. A Dokładnie. co za tym idzie, on od razu dodawał właśnie, że warto pomagać innym. Zresztą w dzisiejszych czasach ty chyba też to widzisz po sobie, cokolwiek właśnie robisz też przecież w tej, nawet chociażby w MKOL-u, o którym wspomniałaś, to jest pomaganie innym. Reprezentujesz także głos, czy tak naprawdę całe środowisko sponsorów, sportowców, których reprezentujesz w MKOL-u i ja też wierzę, że jeżeli się robi dobre rzeczy dla innych, to się tworzy taka energia, Absolutnie. a ta energia, wypuszczamy ją w przestrzeń i ona szybciej czy później wróci. Jeszcze nie wiem w jaki sposób, nie wiem czy jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc, czy za nawet 10 lat, ale ona wróci. Ale nawet samo to, że pomagamy, to też daje nam takie poczucie spełnienia, tak bym to określiła. To może taki bardzo banalny przykład, ale mam znajomego, z którym bardzo często biegam na nartach, kiedy pojawia się w mojej okolicy, no i on do wszystkich mówi dzień dobry. Tak. No i mało kto mu odpowiada. Ja mówię, Waldek, tak, ale nie demotywuje Cię to, że nikt Ci nie odpowiada dzień dobry? No nie, ja mówię to dzień dobry, bo ja się dobrze czuję, jak ja tak ludzi pozdrawiam. No. Jeżeli ktoś mi odpowie, to jest taki dodatkowy bonus. Tak. I Piękna sprawa. z większymi rzeczami uważam, że jest podobnie. Natomiast to, co powiedziałam, to nie uważam, żebyśmy się musieli poświęcać dla innych. Tak? Ja przyznam, że bardzo często zderzam się z takimi wysokimi oczekiwaniami. Dla przykładu, Maja, kiedy zaczniesz trenować młodzież, tak? Powinnaś przekazywać tą swoją wiedzę, zostać trenerem, czy zostać prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Czy ja powinnam, tak? Czy ja cokolwiek powinnam, muszę, musisz, właśnie. czy ja coś komuś jestem winna? No uważam, że nie. Owszem, lubię pomagać młodzieży, czerpię z tego satysfakcję, ale z drugiej strony wolę to robić za darmo, wtedy, kiedy mam na to przestrzeń, czy kiedy ta młodzież się sama do mnie zwróci, Tak. aniżeli poświęcać swoje życie z kolei dla tego stanowiska trenera, które no po pierwsze niestety nie jest do końca opłacalne, po drugie ja się do tego niekoniecznie nadaję. Wolę być zdecydowanie mentorem i pomagać tam, gdzie mogę pomóc najwięcej. Mam mnóstwo kontaktów na świecie, mogę pomóc w zorganizowaniu kontraktu za granicą, Tak. w znalezieniu fajnego trenera, świetnego fizjoterapeuty, ale niekoniecznie ja akurat byłabym świetnym trenerem. Mówisz tak, jakbyś była w pełni przekonana do tego i bardzo świadoma swoich właśnie wartości i przekonań. Ty wiesz już, co robić, a czego nie. Natomiast jest wiele osób takich, które funkcjonują w różnych przestrzeniach, w różnych środowiskach, w różnych organizacjach. O tym porozmawiajmy, jeżeli możemy, bo wydaje mi się, że my możemy jako sportowcy trochę dać takich fajnych inspiracji i wskazówek, co robić, kiedy faktycznie, wiesz, w okolicy nie dzieją się dobre rzeczy. I nie są one zgodne z naszymi wartościami i przekonaniami. Masz tego typu doświadczenia na swoim koncie albo w ogóle takie, wiesz, no,
zdarzenia, które byłaś tego świadkiem i nagle się pojawia pytanie, o cholera, jasna, ja się pod tym nie podpiszę, albo to nie jest to, co ja myślę. A z drugiej strony masz w pewnym sensie obowiązek, chociażby w komisji MKL-u, reprezentować nie swoje zdanie, a zdanie Tak. wszystkich sportowców. Jak to wygląda od kuchni? Powiedz nam. Znaczy tak, generalnie uważam, że jeżeli coś jest tak całkowicie, 100% wbrew nam, to tego nie powinniśmy robić. Natomiast oczywiście zdarza się, że w większości przypadków tak jest, że nie wszystko, co się dzieje dookoła jest zgodne z naszą wizją i z naszymi wartościami. I tutaj jak powiedziałeś o MKOL-u, to chyba takim dobrym przykładem jest chociażby ostatnia dyskusja na temat startu zawodników z Rosji i Białorusi w Igrzyskach Olimpijskich, która bardzo dzieliła środowisko. No i ja przedstawiałam punkt widzenia polskich sportowców. Wiadomo, że mieliśmy u nas bardzo dużo uchodźców z Ukrainy. Bardzo dużo sportowców z Ukrainy u nas trenowało, więc jesteśmy mocno mentalnie zaangażowani. Większość polskich sportowców, ale też nie wszyscy, tu zaznaczę, było za niedopuszczeniem rosyjskich zawodników i ja ten punkt widzenia przedstawiałam. Natomiast jednocześnie siedzi obok mnie inny członek komisji zawodniczej i przedstawia punkt widzenia zupełnie odwrotny. I finalnie zawodnicy z Rosji i Białorusi byli dopuszczeni, ale pod szeregiem warunków. Natomiast w trakcie samej dyskusji być może ja się nie zgadzam z moim sąsiadem, natomiast go słucham, tak? I warto jest zawsze przy każdej sytuacji wejść w buty drugiej strony, ponieważ każdy z nas ma inną perspektywę, przez inny pryzmat patrzy i czy doświadczenia życiowe, wychowanie, sytuacja życiowa, kraj, z którego pochodzi, te wszystkie rzeczy mają wpływ na to, jak my daną sytuację postrzegamy. I warto właśnie próbować samemu wejść w buty drugiej osoby, aby po prostu to zrozumieć, bo wtedy być może firma, instytucja, klub, w którym jesteśmy, będzie prowadził politykę niezgodną z tym, do czego my jesteśmy przekonani, ale będziemy w stanie z tym żyć, ponieważ rozumiemy, jakie stoją za tym przesłanki, tak? Więc to jest takie jedno doświadczenie i rada, której mogę użyć. I chyba też to, a propos wchodzenia w buty drugiej osoby, to myślę, że to też się świetnie sprowadza do relacji, ogólnie takich już prywatnych. Myślę, że wszyscy za mało ze sobą rozmawiamy, nie komunikujemy się wystarczająco. Niestety my, kobiety, często oczekujemy, że mężczyźni domyślą się, o co nam chodzi, co nam przeszkadza, czego oczekujemy. To też masz takie obserwacje? Przyznaję się do tego, ręką na sercu, biję się w pierś, absolutnie tak. Ale z kolei mężczyźni mają wysokie ego i jeżeli coś ich zaboli, to też się do tego nie przyznają. Zgadza się. Taka rozmowa prosta potrafi rozwiązać mnóstwo problemów. I to zarówno w przypadku właśnie relacji partnerskich, jak i w zespołach, w których pracujemy, czy w drużynach, w których jeździmy. Tu może inny przykład, kiedy trenowałam do Igrzysk Olimpijskich w Rio. Mieliśmy bardzo zgrany zespół, mogę powiedzieć, że taka wręcz moja rodzina. I gdy tylko pojawiało się jakieś napięcie, z czymś się nie zgadzaliśmy, dla przykładu ktoś zaczął zbyt nerwowo myśleć o oczekiwaniach medalowych, natychmiast cała reszta go pacyfikowała. Gdy pamiętam taką sytuację, zdenerwowałam się na mojego trenera, ponieważ podjechał samochodem nie w to miejsce, co trzeba. Ja musiałam niepotrzebnie chodzić z całym sprzętem, pompkami, narzędziami na inny parking i to już było kilka dni przed startem, więc byłam nerwowa, wybuchnęłam na niego. Po kilku minutach jazdy w ciszy w samochodzie, przemyślałam, przesadziłam i przyznaję się do winy. Mówię, Michał, przepraszam Cię, przegięłam, sytuacja była nieadekwatna, czy moja reakcja była nieadekwatna do sytuacji i przepraszam. Więc
A to wyczyściło trochę napięcie i atmosferę? Absolutnie tak. Oczywiście ten mój trener też był cudowną osobą, która myślę, że by mi wybaczyła wiele, ale myślę, że tym także no, mogę powiedzieć, że zyskałam w jego oczach, że się potrafię Tak. przyznać, że to ja zrobiłam jakiś błąd. I generalnie też no, powiedzmy w moim życiu zawsze na plus wychodziło mi takie podejście, żeby najpierw patrzeć na siebie, tak? Czy my mamy coś do poprawy, czy my zrobiliśmy wszystko dobrze? A, okej. Bo jeżeli... Czyli najpierw siebie ocenić w Tak, pewnym sensie. tak. Najpierw wymagać od siebie, Tak. a potem wymagać od innych, bo wtedy w ogóle startujemy z zupełnie innej pozycji. Jeżeli my nie mamy sobie nic do zarzucenia, Tak. jesteśmy, można powiedzieć, wzorem. Oczywiście nikt nie jest nieomylny, Idealny. nikt nie jest doskonały, Tak. ale jeżeli staramy się najlepiej jak potrafimy i mamy czyste sumienie, no to wtedy mamy zupełnie inną pozycję i możemy wymagać od otoczenia takiego pełnego zaangażowania i też skruchy, jeżeli robi coś nie tak. Odrobinę dygresji z mojej strony, a propos tego, co powiedziałaś, skomentuję, że tak powiem, niedopowiedzeń, braku rozmowy partnerskich, damsko-męskich. To jedną rzecz, którą zauważyliśmy, świetnie działa w moim związku z żoną, to jest to, że jak mamy coś, jakiś, że tak powiem, temat, który, że tak powiem, nie pasuje, to idziemy na spacer i rozmawiamy. Taki właśnie spacer jak teraz. Idziemy tutaj z Mają. Super pomysł. W ogóle zauważyliśmy, że idąc w jednym kierunku, a nie, wiesz, patrząc jak się siedzi zazwyczaj, wiesz, vis-a-vis, bardzo to pomaga. I tak samo jak byłem na regatach teraz na Mistrzostwach Świata, mieliśmy sytuację taką, no, napiętą ze sternikiem w załodze i zarówno mi to nie pasowało, jak i jemu. No i kilka godzin ciszy, ale czuć było napięcie między nami. To powiedziałem w pewnym momencie, John, musimy pójść na spacer i przegadać to. I poszliśmy w Melbourne, niedaleko tam, gdzie nasi tenisiści grają w Australian Open i wygadaliśmy się, powiedzieliśmy sobie w 20 minut wszystko, poukładaliśmy i kolejne dni żeglowania były dużo lepsze. Więc jeżeli macie taką sytuację, która wymaga, że tak powiem, omówienia, to polecamy nie to, żeby usiąść i gadać, tylko pójść na spacer i gadać. To prawda. Poza tym w trakcie spaceru też ta rozmowa jest taka bardziej naturalna, nie jest taka wymuszona, że siedzisz naprzeciwko siebie przy stole i to jest ten czas na rozmowę i musisz rozmawiać, tak? Tutaj możesz mieć chwilę, kiedy nie mówisz nic, masz czas na poukładanie myśli. No, zgadzam się z Tobą, że jest to dobra metoda i chętnie wprowadzę w życie, więc To pomaga, Dzięki. Polecam. Wracając tak. do naszych wartości i takich przekonań. No, zdarza się czasami tak, że jesteśmy w towarzystwie albo w jakiejś sytuacji, w pracy, wtedy kiedy działamy. Już nie mówię o prywatnych sprawach, tylko bardziej takich zawodowych no i coś nam nie pasuje, ale no nie mamy odwagi albo sposobności do tego, żeby postawić się, powiedzieć nie, no bo wtedy nie będzie tych relacji. Możemy mieć rację, ale nie będziemy mieli relacji. To chyba tak się mówi, tak? czy mieć rację, czy mieć relację. No właśnie. Wiesz co, no tu wszystko zależy, ponieważ generalnie, znaczy, oczywiście ja nie jestem alfą i omegą i robię wiele rzeczy w życiu też źle, natomiast jak pytasz mnie o opinię, to ogólnie uważam, że zawsze warto mieć relacje i to jest najważniejsze, dlatego ja zawsze pierwsza wyjdę z przeprosinami, pierwsza wyjdę do drugiej strony, żeby porozmawiać, przedyskutować, aby nie robić cichych dni, aby jak najszybciej zawsze reagować, kiedy jest jakiś problem, nie czekać, aż się skumulują te problemy i potem nagle wybuchniemy. Taki masz sposób działania? Taką masz zasadę Ja funkcjonowania? nie potrafię funkcjonować, kiedy jest jakieś napięcie. Ja absolutnie muszę takie problemy rozwiązywać, bo po prostu nie umiem się skupić wtedy na działaniu. A wiesz, mogę powiedzieć, nawet wiem, że inni teraz to oglądają, ale ja mam zupełnie inny obraz Ciebie. Dla mnie jesteś taką osobą, która jesteś wojowniczką. Stawiasz mocno na sobie, mówisz zdecydowanie, nawet jak, nie wiem, słucham wywiadów z Tobą i to takich mocnych wywiadów w telewizji, czy w radiu, czy na podcaście, to powiem szczerze, zawsze wydawało mi się, że chcesz Ale to postawić teraz na jest swoje. druga strona. To teraz jest druga strona, bo ja uważam, że atmosfera właśnie, w której pracujemy, jest absolutnie najważniejsza. Natomiast dla dobra instytucji, na przykład jeżeli mamy silnego lidera, przywódcę Tak. i on się myli,
I inni się boją mu tego powiedzieć, bo właśnie, nie wiem, zdenerwuje się, weźmie nas za wrogów, czy z jakiegokolwiek innego powodu, to jak ten lider ma się dowiedzieć o tym, że robi coś źle? Ja widzę, często mamy w naszej firmie rodzinnej taki problem, że pracownicy właśnie boją się szefowej, mojej mamy, no i na odprawie, czy wszystko jest zrozumiałe. Powiedzą, tak, wszystko jest zrozumiałe, a potem przez pół dnia chodzą po firmie i się zastanawiają, co oni mają zrobić. Czy jeżeli moja mama właśnie robi coś złego, no to też się obawiają jej tego powiedzieć. No a skąd ona właśnie ma się to dowiedzieć? To jest tak, jak idziemy do restauracji i powiemy kelnerowi, no to danie jest trochę zasłone, można by je poprawić. To nie mówimy tego dlatego, że jest niedobre, liczymy na zniżkę albo chcemy sprawić przykrość, tylko mówimy to po to, aby kucharz mógł po prostu poprawić swoje dania, bo zależy nam na tym, żeby restauracja dobrze prosperowała. Tak? Żeby następni, którzy przyjdą po nas, mieli dobrą zupę. Dokładnie. Więc no tutaj, jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, to absolutnie uważam, że trzeba to komunikować i to jest ważniejsze, tym bardziej, że właśnie wtedy też dbamy o tą relację. Kiedy mówimy nie tylko przyjemne rzeczy i wtedy jesteśmy prawdziwi, nie jesteśmy fałszywi. Więc to mówię, trzeba to wszystko dobrze wyważyć, natomiast tak jak powiedziałam, uważam, że zawsze ta rozmowa jest absolutnie najważniejsza i nie należy unikać trudnych rozmów, bo im później one nastąpią, tym są trudniejsze. No tak, to się zgadza. Czy jesteś świadoma swoich wartości? Masz je nawet, nie wiem, wypisywałaś sobie je, czy może czasami się, nie wiem, do nich jakoś możemy skręcić sobie tutaj w prawo. Co? Idziemy kładeczką właśnie. Pozdrawiamy Was serdecznie z Warszawy. Umówiliśmy się z Mają na spacer po polach mokotowskich. Tak jest. Ja w ogóle niedaleko tutaj się urodziłam. Jestem rodowitą warszawianką, mieszkałam na Odyńca, więc w sumie jesteśmy na moim terenie. No to powiem Ci, że ja się urodziłem bardzo niedaleko stąd. Ja jestem też warszawiakiem i urodziłem się tutaj w szpitalu na... Ja nie wiem na jakiej ulicy, ale to może, może w tym samym. Więc bardzo niedaleko pól mokotowskich. Widzisz, właśnie. Czyli jesteśmy prawie rodzeństwem, to już właśnie. Ustalone. No proszę. Więc wracając do wartości. Wypisanego, absolutnie nie mam nic wypisanego, natomiast tak jak teraz z głowy mogę powiedzieć to, co powiedziałam na samym początku, być dobrym człowiekiem, czy nie krzywdzić innych, natomiast absolutnie nie poświęcać się. Tu przepraszam, teraz dygresja, bo chciałam to powiedzieć wcześniej, a zeszliśmy na inny temat. A propos tego poświęcania się i życia zgodnie z oczekiwaniami innych, ja przyznam, że mam duży problem. Nawet kiedyś jakaś pani psycholog, na którą trafiłam gdzieś za granicą, powiedziała, żebym przeczytała książkę The Disease to Please. Że ja mam tak, że chciałabym wszystkich uszczęśliwić, chciałabym spełnić wszystkich oczekiwania. No ale niestety się nie da i też jestem człowiekiem, który ma swoje potrzeby. I tu dla przykładu ostatnio wrzuciłam gdzieś na Instagramie piękne lodowisko, marzy mi się takie w Jakuszycach. No to dostałam komentarz, no super, ale może warto już skończyć z tym hedonizmem internetowym, a usiąść, przedyskutować i sprawić, żeby się zadziało. Taki komentarz dostałaś, tak? Tak. No i na początku to ja to zawsze odbieram, kurczę, nie? Dobrze, tak. Znaczy po pierwsze to mi przykro, że mam negatywny komentarz, ale po drugie, że czuję się w obowiązku, że no tak, to ja muszę robić i działać, ale z drugiej strony, no czy ja coś właśnie muszę, tak? No, owszem, jeżeli będę miała taką sposobność, to z wielką przyjemnością spróbuję i będę poruszała te tematy. Natomiast no, każdy ma swoje życie i a propos hedonizmu, no to umówmy się, że jednak każdy z nas gdzieś tam dąży do tej swojej przyjemności. Nie jest inaczej. Natomiast dla mnie taką zasadą życiową jest znalezienie gdzieś tego balansu i jednak mimo wszystko to może zabrzmi źle i teraz nie będę miała pozytywnych lajków, ale dbajmy zawsze najpierw o siebie. Jak będziemy dbać o siebie, to potem będziemy mieli przestrzeń na to, żeby też zadbać o innych, robić jakieś fajne projekty, ale nasz dobrostan jest najważniejszy. Nie? Moim zdaniem za to dostaniesz bardzo dużo lajków. Nie tylko od Multilife'u, który jest naszym partnerem i który tak bardzo dużo mówimy o dobrostanie, ale myślę, że od wszystkich
bo ja się pod tym podpisuję i ode mnie dostajesz też lajka. Tak. A Z takich- osoba... No, to przepraszam, ci chodzę w grę, Śmiało, bo śmiało. wiesz, ja wiem, że Mów. mamy mało czasu, więc tak chcę teraz wrzucić jak najwięcej na koniec. Bardzo dobrze. Też taka moja obserwacja z ostatnich lat. Widzę, że wszyscy bardzo mocno pracują na kariery, na zabezpieczenie swojej przyszłości, przyszłości swoich dzieci. I to jest absolutnie jak najbardziej zrozumiałe. Ja też czasami tak mam, że jakiś niepokój dotyczący tego, jak będzie wyglądała przyszłość, sprawia, że chcę robić teraz jak najwięcej, bo jeszcze ludzie mnie rozpoznają, kojarzą, więc Też trzeba tak mam. wykorzystać ten czas. A potem budzę się zmęczona, przepracowana, nieszczęśliwa, więc bardzo dążę do tego, żeby jednak właśnie mieć przestrzeń dla siebie. Uważam, że lepiej jest zarabiać mniej, Tak. a mieć czas na to, aby pojechać na rower, aby pójść w góry, aby doładować siebie, aby robić fajne rzeczy. I robisz fajne rzeczy. Jak widzę na social mediach, jak aktywna jesteś, to chyba nawet czasami wydaje mi się, że bardziej niż wtedy, kiedy Wiesz co, przygotowywałaś się do Igrzysk Instagram, to Olimpijskich. jest Instagram, też nie ufajmy Instagramom, a tak? Poza tym ja, wiesz, na swoich social mediach wrzucam oczywiście tylko te sportowe rzeczy w naturze z prostej przyczyny, nikogo nie interesują sale konferencyjne. Wiem. A prawda jest taka, że więcej czasu spędzam w salach konferencyjnych w tej chwili, Tak. w podróżach na 2 dni do sal konferencyjnych, natomiast no, to nikogo nie interesuje, ale każdą wolną chwilę wykorzystuję absolutnie na sport, najlepiej sport na łonie natury. I jeszcze jeden temat, który wypowiedziałaś, a może się innych też zainteresować, tych, którzy z nami idą teraz na spacer, a mianowicie, że dostajesz komentarz negatywny i się tym przejmujesz. Mam świetną metodę, która pomaga w takich sytuacjach. Nie wiem, czy znasz metodę KOSY? Nie? Dawaj. Okej, to polecam i Tobie i innym. Nauczył mnie tego Paweł Tkaczyk. A mianowicie już na samym wstępie zakładam, ile procent może być negatywnych komentarzy pod jakimś postem. I nie wiem, zakładam sobie na przykład, że to może być 10%. I jeżeli jest mniej niż 10%, pojawi się to 1 czy 2, to po prostu biorę kosę i odcinam to i w ogóle się tym nie przejmuję. Ale Jeżeli- usuwasz, czy odcinasz po w prostu w mojej swojej głowie. W mojej Okej. głowie. To jest zabieg psychologiczny. Natomiast dlaczego to się warto coś takiego robić? Ponieważ czasem zdarza się tak, że spośród 100 komentarzy mamy tylko ten jeden negatywny i skupiamy naszą uwagę tylko na tym jednym. A reszta No jest niestety, albo tak neutralna, albo pozytywna. A często No i- też jest tak, że niestety te pozytywne komentarze na przykład rzadko się pojawiają, bo jednak, nie wiem, dla przykładu w hotelach, tak? Ile razy wystawiamy pozytywny komentarz hotelowi? Najczęściej wystawiamy wtedy, kiedy coś nie zagrało Tak. i było bardzo źle. Ja przy tym sama mam tak, że albo wystawiam komentarz ultra pozytywny, mam tak, że jeżeli coś było fantastyczne, to wtedy wrzucam komentarz, albo jeżeli było naprawdę bardzo, bardzo źle, ale też absolutnie nigdy się nie czepiam. Natomiast jest grono ludzi, które na pewno wrzuca wtedy, kiedy coś jest nie tak, bo to zauważamy, a jak jest wszystko dobrze, no to jest, bo powinno być, tak? Tak, tak, tak. Więc No. to się zgodzę, ale to się niestety łatwo mówi, ciężej jest prowadzić w życie i te komentarze gdzieś bolą, Ale takie metody myślę, że pomagają i mi bardzo pomogły i w ogóle zauważyłem, że to w ogóle ułożyło mi całość, więc polecam, jak ktoś chce spróbować, to naprawdę warto i po jakimś czasie można się przekonać, że to super działa. A myślę, że to, co jest najważniejsze, to żebyśmy działali w zgodzie ze sobą i z własnymi wartościami. absolutnie tak, absolutnie jest. tak. Maja, bardzo Ci dziękuję za fajny spacer. Zdrowy, przyjemny. Jak się Również. czujesz? Super, dotleniłam się. Dzisiaj bardzo dużo czasu spędzałam w zamkniętych pomieszczeniach, w budynkach, więc cieszę się, że mnie namówiłeś. I notabene nie pamiętam, kiedy byłam na polach mokotowskich, więc przyjemnie tu wrócić. No, fajnie, fajne, dobre miejsce i to mówię, tu przyszliśmy gdzieś w okolicy na świat, musimy tylko sprawdzić dokładnie, czy to ten sam szpital, Nie bo nagle się omieszam. okaże, to właśnie ten, ale to może gdzieś tutaj w komentarzu pod tym dzisiejszym Powerwalkiem napiszemy, gdzie zaczęliśmy Gdzie tę naszą rodzą się przygodę. olimpijczycy? O właśnie, dokładnie. Dzięki Maja, dziękujemy Wam wszystkim. Bardzo dziękujemy też Multilife, który tak naprawdę zachęcił nas do tego, żebyśmy nie tylko z samego rana chodzili na powerwalki, ale także i popołudniami, bo to jest właśnie ten specjalny odcinek Powerwalka.
Do zobaczenia. Dziękuję bardzo i dbajcie o siebie i pamiętajcie o regularnej aktywności fizycznej, bo to jest lekarstwo na wszystko. No właśnie. Pięknie. Słuchajcie, trzymajcie się. Pa, do zobaczenia. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Powerwalk jest platforma Multilife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Powerwalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.